Witam wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj wraz z Daimonem mamy przyjemność omówić już 5. księgę państwa Platona. Jest to szczególna przyjemność, dlatego że jak wiedzą wytrwali słuchacze, pierwszy odcinek Humanisty na emigracji rozpoczął się od pierwszej księgi państwa Platona i co mniej więcej 10 odcinków wracamy do państwa Platona, aby omówić kolejną jego księgę. Więc dotarliśmy do półmetka i jest to tym szczęśliwsza okazja, dlatego że oto mamy świeżo przybyłą z ojczyzny na emigracji razem z nami państwo Platona w tłumaczeniu Alana Blooma. Czyli od 5. księgi, czyli od teraz, korzystać będziemy z tego tłumaczenia. Poprzednie tłumaczenie pochodziło ze zbioru wszystkich dzieł Platona, gdzie znaleźć można przeróżne tłumaczenia na język angielski, ale jestem zdania, że jeżeli chodzi o państwo Platona, to lepszego tłumaczenia w języku angielskim chyba nie ma, aniżeli tłumaczenie Alana Blooma. Nie jestem znawcą oczywiście języka starożytnego, ale znam metodologię Blooma i jest to metodologia tłumaczenia dosłownego, a do tego oczywiście Bloom jako tłumacz daje nam bogatą ilość przypisów, które wgłębiają się w tematykę wynikającą z pewnej trudności językowej, więc bardzo się cieszę, że ta książka do nas dotarła, że jest teraz też na emigracji. No, ale do dzieła, do samej treści przejdźmy. 5. księga państwa Platona jest w pewnym sensie zupełnie nowym otwarciem tematu. Ci, którzy obejrzeli poprzednią część dotyczącą 4. księgi, właściwie 2 poprzednie części, bo razem wziętych nakręciliśmy 2 części o 4. księdze, wiedzą, że dotarliśmy w naszych rozważaniach wraz z Platonem do definicji sprawiedliwości, którą można streścić jako dbanie o to, co każdemu przynależy, dbanie o własnym interesie, ale w takim sensie, że człowiek robi to, co do niego należy. I doszliśmy do pełnego obrazu sprawiedliwego miasta, sprawiedliwego człowieka. Można by rzec, że doszliśmy do końca i rzeczywiście 5. księga otwiera się z takim poczuciem, że oto rozmówcy mają wrażenie, że dotarli do końca. I nagle Polemarkus chwyta Sokratesa za płaszcz. Każdy, który pamięta takie drobne detale, jak chwytania za płaszcz i kto kogo chwyta za płaszcz, pamięta, że państwo Platona otwiera się w 1. księdze z taką sceną, że oto Sokrates i jego koledzy przygotowują się, ażeby wrócić do domu, kiedy za płaszcz Sokratesa chwyta niewolnik Polemarkusa z rozkazami od swojego pana, ażeby go zatrzymać. I oto Polemarkus dokładnie tym samym gestem ponownie zatrzymuje Sokratesa. Zacznijmy dla wyjaśnienia od takiego zdania wstępnego, które pochodzi z tego dialogu. Czy jest cokolwiek lepszego dla miasta, aniżeli powstanie w nim najlepszych z możliwych kobiet i mężczyzn? To pytanie, które pada w tym dialogu,
skupia naszą uwagę na kwestię doskonalenia siebie jako człowieka, ale przede wszystkim należy tu zwrócić uwagę na fakt, że mowa jest o mężczyznach i kobietach. Gdy mówimy o najwyższej formie cnoty ludzkiej, to często zakładamy, szczególnie jeżeli chodzi o filozofię starożytną czy przednowoczesną, że chodzi o doskonalenie przede wszystkim mężczyzny. Dlatego, że doskonalenie w sensie racjonalnym dotyczy istot racjonalnych i często żeśmy przy okazji nie tylko państwa Platona, ale innego dialogu platońskiego Charmidesa poruszali te kwestie, że dla starożytnych Greków to, co odróżniało kobiety od mężczyzny, było to, iż mężczyznę cechuje rozum, a kobiety w dużo mniejszym stopniu. I to na tyle mniejszym, iż kwitnie w tej cywilizacji homoseksualizm z uwagi na to, że ciężko jest o zakochiwanie się w istotach mniej racjonalnych. Ale to trzeba chyba powiedzieć, że chodzi o homoseksualizm między mężczyznami, bo... Tak. To znaczy... Nie żeby inny nie kwitł, tylko tutaj ten... Tak, znaczy nacisk... Ten sposób jest uzasadniany, tak? Że tak. chodzi o tak. realizowanie potrzeb intelektualnych. Między innymi, tak. Tak, w gronie osób na tym samym intelektualnie poziomie. Tak, czyli arystokracji, bo to tak. też oczywiście. No i Polemarkus zatrzymuje Sokratesa z taką prośbą, ażeby jednak wrócić do pewnej dziwnej kwestii, którą Sokrates w którejś z poprzednich rozmów poruszył. I rzeczywiście nawet ja nie pamiętam, czy to w drugiej księdze, czy to w trzeciej. To nie jest aż takie ważne, bo to jest wątek, który się powtarza wiele razy. Mianowicie chodzi o ideę, iż wśród obrońców miasta musi panować wspólnota, jeżeli chodzi o dzieci i kobiety. Dlatego, że obrońca ma kochać miasto tak, jak się kocha to, co własne, a zatem nie może nigdy być w sytuacji, w której na przykład zmuszony byłby do wyboru pomiędzy bezpieczeństwem tego, co własne, a tego, co wspólne. Czyli, że albo służyć będzie miastu, albo własnej rodzinie. I dlatego Sokrates wielokrotnie powtarzał, czy też postulował taką ideę pewnej równości między kobietami a mężczyznami, do tego stopnia, że nie wyróżniamy, przynajmniej w klasie obrońców, pomiędzy żoną a mężem, czy też nawet ojcem czy matką. I Polemarkus chciałby, ażeby Sokrates rozwinął tę kwestię, bo wcale nie jest ona oczywista, a zarazem jest ona tak obrazoburcza, że nawet jeżeli wyjaśnimy ją i uznamy ją za konieczną, ażeby osiągnąć sprawiedliwość w naszym mieście, to chyba się nie uda, bo kto przy zdrowych zmysłach będzie chciał prowadzić tego rodzaju życia, w którym stosunki między mężczyznami a kobietami są w pełni wolne. Oczywiście współcześnie byśmy mówili, że Sokrates postuluje pewnego rodzaju wolną miłość, ale oczywiście wiąże się to z tym... No tak, ale ona nie całkiem jest wolna. No właśnie, bo na przykład jeżeli w ramach wolnej miłości znalazłbym kogoś, z kim chciałbym z własnej woli być na wyłączność, to nie mogę, bo wyłączność oznacza, że mam swoją kobietę, a zatem mam coś swojego, co nie należy do reszty miasta, nie jest wspólne. No i rzeczywiście zatrzymują się na tę kwestię. Dzisiaj byśmy w ogóle całą tematykę piątej księgi państwa Platona chyba nazwali
kwestią genderu. Bo oczywiście tutaj na miarę możliwości starożytnych Greków, których nie należy nie doceniać, rozmowa dotyczy właśnie relacji damsko-męskich oraz szerzej rzecz ujmując kwestie, na ile kobieta i mężczyzna są równi, na ile można mówić, że stanowią przykład jedności w obrębiu człowieczeństwa, a na ile są dowodem na to, że samo człowieczeństwo składa się z dwóch nieco odmiennych części. I oczywiście tutaj Sokrates jakby rozumie, iż jego postulat dotyczący równości kobiet i mężczyzn spotka się z drwinami, że będą opowiadali żarty. I Sokrates wprost mówi, że nie należy się bać żartów. Na tym etapie chciałbym się skupić właśnie na tym zdaniu na chwilę. Piąta Księga Państwa Platona jest w pewnym sensie idealnym przykładem na to, ile jest nieporozumień dookoła Platona i myśli politycznej Platona. Dlatego, że, i tu właśnie a propos tych drwin, dlatego, że jeżeli na poważnie potraktujemy Piątą Księgę, to w pewnym sensie uzasadnione są tezy niektórych współczesnych przeciwników Platona, jak chociażby Karla Poppera, o którym wspominamy we wcześniejszych odcinkach w tej serii, iż Platon jest pierwowzorem tyranii, dyktatury, państwa totalitarnego, czy też, jak to Popper nazywał, społeczeństwa zamkniętego, w przeciwieństwie do pozytywnej wizji społeczeństwa otwartego. I wydaje mi się, że osoby, które tego rodzaju poglądy głoszą, nie dosyć skupiają się na wstępie do tego dialogu, w którym Sokrates mówi, że nie będziemy się przejmowali, nie należy się bać, że będą się z nas śmiali. Dlatego, że to powiedzenie zakłada, że Sokrates ma świadomość, że to, o czym zaraz powie, brzmi śmiesznie. I rzeczywiście, jeżeli rzeczywistość totalitarną opiszemy jako pewnego rodzaju dystopię, to choć dystopie są przerażające, to są też ostatecznie śmieszne. I w ogóle jest, może to jest czarny humor, ale jest pewien sens, w którym państwo totalitarne i wszystko, co razem z nim idzie, jest po prostu śmieszne i staje się rzeczywiście wśród oponentów państwa totalitarnego przedmiotem drwin. Sokrates ma świadomość, że to, co powie, zabrzmi śmiesznie, ale w każdym żarcie jest jakaś półprawda. I to, że coś nas śmieszy, może być dowodem na śmieszność jakiejś rzeczy, po prostu, ale może też być dowodem na to, że tak bardzo jesteśmy zamknięci w pewnych własnych konwenancjach czy wyobrażeniach o tym, co jest poważne, że nie dostrzegamy, iż w tym, co nas śmieszy czy bawi, jest jednak jakaś prawda i to ważna prawda. Więc Sokrates wkracza na drogę dowodzenia, że kobiety są w sumie równe względem mężczyzn. I dowód Sokratesa jest dosyć prosty, mianowicie zadaje pytanie, czy jest możliwe, ażeby na przykład
kobieta była lekarzem, czy pełniła jakąś inną funkcję i oczywiście wszyscy przyznają, że jest taka teoretyczna możliwość, no bo rzeczywistość pokazuje, że są, tak jak są różni mężczyźni, to są różne kobiety. Więc są kobiety zdolne do tego, ażeby pełnić role, które zwykle przypisywane są mężczyznom. I teraz Sokrates pyta, czy ktoś jest lekarzem ze względu na płeć, czy ze względu na to, że ma naturę lekarza. Czy lekarz jest lekarzem dlatego, że z natury jest kobietą albo z natury jest mężczyzną, czy też dlatego, że z natury ma te zdolności intelektualne, ażeby po prostu być lekarzem, czy też charakter lekarza. I wszyscy się zgadzają. I tutaj nie będę jakby powielał ani przykłady, ani argumentu, bo wystarczy streszczyć, że Sokrates, jak to zresztą ma w zwyczaju, wbrew konwencji szuka prawdy, czy też praw naturalnych, które są prawdziwe, niezależnie od obyczaju, tradycji, czasów, historii. I odkrywa, że oto kobiety rzeczywiście są równe, jeżeli chodzi o intelekt. Przynajmniej jeżeli chodzi o intelektualną możliwość. I tutaj podkreśla Sokrates, że nie wnika w to, jakie są proporcje. Nie wnika w to, ile kobiet zostaje tymi lekarzami, a ile zostaje w domu. Bo to jest kwestia zupełnie drugorzędna. Proporcje jedynie mogą dowodzić, że więcej kobiet ma takie czy inne skłonności lub więcej mężczyzn mają taką czy inną skłonność, bądź też oczywiście te proporcje mogą, czy dysproporcje mogą wynikać na przykład z przepisów prawnych, które zamykają pewne zawody przed kobietami. Ale to w ogóle Sokratesa nie interesuje, tylko po prostu dowodzi bardzo prostą rzecz, że teoretycznie z natury kobieta zdolna jest pełnić wszystkie te same funkcje co mężczyzna, dlatego że na płaszczyźnie ludzkim jest bytem racjonalnym. Jedyne, co Sokrates uznaje za nierówność z natury wynikającej, jest dysproporcja siły fizycznej. Co oczywiście nie znaczy, że nie znajdziemy kobiet silniejszych od mężczyzn, bo znajdziemy, tylko Sokrates jakby jako obserwator po prostu przyrody zauważa, że zwykle gdy rodzi się kobieta, to wyrośnie słabszy, fizycznie słabszy człowiek, aniżeli gdy rodzi się mężczyzna. I tu należy oczywiście zaznaczyć, że to bynajmniej nie świadczy, iż wedle Sokratesa kobiety zatem na przykład nazwać można słabszą płeć. Bo Sokrates zwraca uwagę, że to, że mężczyzna jest silniejszy, oznacza, że będzie umierał w wojnie, a kobieta na przykład, ponieważ nie jest aż taka silna, ale jest równie zdolna intelektualnie, to będzie na przykład rządziła. Chociażby. Więc to, że ktoś jest fizycznie silniejszy, wcale nie znaczy, że zatem jest lepiej, czy może być bardziej niebezpiecznie dla niego. I tutaj Sokrates i jego współrozmówcy od razu dostrzegają pierwszą oczywistość, która wynika z tej prawdy naturalnej, jaką Sokrates odkrywa, mianowicie, że skoro kobiety są równe, to muszą się rozebrać do naga. Wszystkie. I już tłumaczę, o co chodzi. Bo to i tutaj nawet właśnie Alan Bloom jest naprawdę fantastycznym tłumaczem, bo oczywiście dlaczego one muszą się rozebrać do naga wynika jakby z treści samego dialogu, ale Bloom jeszcze w przypisach dodaje nam więcej dowodów. Tucyd i Herodotus, czyli starożytni historycy greccy, zauważyli, iż wedle Greków to, co wyróżnia cywilizację od barbarzyństwa,
jest fakt, iż człowiek cywilizowany nie wstydzi się swej nagości. Bo to właśnie barbarzyńca okrywa swoje ciało, bo się wstydzi. Grek jest istotą racjonalną, buduje piękne ciało, piękny umysł i piękną duszę i wcale się tego ciała nie wstydzi. I dlatego zresztą już od młodych lat w gimnazjach chłopcy chodzą nago. A potem wyrastają mężczyźni, którzy w zawodach sportowych uczestniczą nago. A zatem Sokrates mówi, że skoro prawdą naturalną jest to, iż kobieta jest równa mężczyźnie, to muszą się kobiety rozebrać. I Sokrates naprawdę pięknie to ujmuje, bo Sokrates mówi, że nie będą kobiety w naszym sprawiedliwym mieście nosiły odzież, lecz ubierać się będą w cnocie. I tutaj należy też w ogóle podkreślić, że w antycznej Grecji pojęcie rozbierania się było pojęciem nie tylko dosłownym, dotyczącym ubrania, lecz zewnętrznej powłoki duszy. I tak jak Sokrates uczy, że należy poznawać samego siebie, proces poznawania samego siebie polega na tym, że powoli rozbieramy zewnętrzną powłokę naszej duszy, ażeby wejść w głąb, w to, co jest istotą nas samych. Więc to zabawne jego twierdzenie, że kobiety muszą się teraz rozbierać, z jednej strony brzmi komicznie i rzeczywiście jego współrozmówcy tutaj się śmieją, wyobrażają sobie, że starsze panie, nasze babcie będą chodziły nago i w ogóle co to będzie. Ale właśnie jest też ta płaszczyzna bardzo poważna, polegająca właśnie na tym, że nakaz rozbierania się dla kobiet, który wynika z naturalnej równości kobiet i mężczyzn, jest zatem nakazem, aby kobiety również mogły uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych. Że kobiety też mają chodzić do szkoły. Bo właśnie w szkole rozbieramy tą zewnętrzną powłokę duszy, która składa się li tylko z przesądów i opinii. Dochodzimy do istoty i napełniamy tę istotę mądrością, wiedzą. I przechodzimy dalej w głąb utopii czy dystopii, czy półprawdy, żartu, czy też śmiesznego eksperymentu Sokratesa, bo w tej wspólnocie kobiet i mężczyzn nie chcemy, bo przypominamy, że wedle naszych rozmówców to tutaj obrońcy miasta żyją odrębnym życiem od zwykłych rzemieślników i osób trudzącymi się handlem czy zarabianiem pieniędzy. Są żołnierzami i ich powinnością jest bronić miasto, mają być pełni sprawiedliwości i cnoty. Są taką warstwą najwyższą w mieście. I oczywiście w przypadku takiej wspólnoty Sokrates twierdzi, że nie dosyć, że kobiety będą musiały się rozebrać, to będzie konieczne zastosowanie różnych narkotyków. Dlaczego? Dlatego tutaj niestety nikt nie widzi, ale Daimon się śmieje. Brzmi jak dzieci kwiaty po prostu. No tak, ale dlaczego te narkotyki? Dlatego, że chodzi... Rozumiem, że dzieci kwiaty
naczytali się państwa Platona, postanowili się rozebrać i zażywać narkotyki. To znaczy, nie, bo tu nie tyle, że oni sami zażywają narkotyków, tylko Sokrates tutaj jakby mówi, że muszą być odważni lekarze, którzy są gotowi stosować na obrońcach narkotyki. Więc właśnie to nie tyle dzieci kwiaty, tylko raczej pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, nawet eugenika. Dlatego, że chodzi o to, że należy wedle Sokratesa doprowadzić do sytuacji, w której gdy znajdziemy już tych najwspanialszych i najzdolniejszych mężczyzn, kandydatów na obrońców oraz najwspanialsze i najzdolniejsze kobiety, kandydatek na obrończyni miasta, to musimy upewnić się, iż stosunek erotyczny między nimi nie będzie zanieczyszczony przypadkowo poprzez jakieś pospólstwo. A zatem z jednej strony właśnie ten obraz dzieci kwiatów czy wolnej miłości, w której stosunek seksualny uprawiają wszyscy, każdy z każdym, nikt nie wie, kto jest ojcem, kto matką, dzieci należą do wszystkich, a wszyscy są dla siebie jak bracia i siostry. I w ogóle tutaj oczywiście zaznaczam, że bo w tej sytuacji też możliwe jest, że brat z siostrą uprawia stosunek seksualny i Sokrates uważa, że to jest zupełnie dopuszczalne. Natomiast niedopuszczalne jest, ażeby wmieszało się w to wszystko jakieś pospólstwo. A zatem to musi wszystko się odbywać jak w hodowli, pod czujnym nadzorem lekarzy i to bardzo odważnych lekarzy, którzy na przykład gotowi są dokonywać aborcji na zamówienie, jeżeli okaże się, że jakaś kobieta rodzi dziecko, które istnieje szansa, że ojciec nie pochodzi z miotu obrońców, lecz z pospólstwa. I że w ogóle trzeba też stosować bardzo dużo narkotyków, ażeby wzbudzić pasje erotyczne w tej wspólnocie obrońców i obrończym. Sokrates w ogóle snuje, że małżeństwo jako instytucja zostanie wprowadzona do wspólnoty, mimo iż każdy należy do każdego i nikt nie jest niczyim, to znaczy, bo tak, mówiąc o tym, że nie ma żon i mężów, to Sokrates mówi, że żona w starożytnej Grecji to nie jest, czy dzisiaj wyobrażamy sobie, że dwoje ludzi się zakochuje, więc małżeństwo, szczególnie w kulturze chrześcijańskiej, wiąże się właśnie z miłością wspólną i tak dalej. Natomiast w starożytnej Grecji bycie czyjąś żoną oznaczało, że kobieta jest czyjąś własnością. I Sokrates chce likwidacji pojęcia kobiety jako własności. Więc postuluje małżeństwo, ale postuluje małżeństwo głównie po to, ażeby była okazja do tego, by wyprawić olbrzymie wesele, podczas którego nadzorujący obrońców lekarze będą podawali biesiadnikom bardzo wyselekcjonowanym różnego rodzaju narkotyki, które mają pobudzać popęd seksualny, ażeby właśnie ten miod się pojawił prawidłowy i żeby hodowla szła pełną parą. No i jest wiele tego typu rozważań i tego typu przemyśleń, które właśnie z jednej strony śmieszą, a z drugiej oczywiście przerażają. Czyli klasyczne cechy dystopii. Przy tej okazji to chciałbym wyrazić swój pogląd na ten temat, mianowicie naprawdę jestem zszokowany, że istnieje jakaś część opinii czy też krytyki wśród poważnych myślicieli, która czytając Piątą Księgę Państwa Platona dochodzi do wniosku, że Platon jest rzecznikiem na przykład maoizmu, komunizmu,
faszyzmu, totalitaryzmu. Przecież to jest jedna wielka zabawa. To jest jedna, znaczy czarno na białe, to w jaki sposób oni rozmawiają na te tematy. Oni po prostu to, co robią, to jest drążą dany tor myślenia do swojej logicznej konkluzji. No, mieliśmy tego przykład, że skoro kobieta jest równa z mężczyzną, a mężczyźni w gimnazjum chodzą nago i ćwiczą nago, no to kobieta też powinna się rozebrać. I to jest taki przykład, tak? I rzeczywiście do dzisiaj istnieje taki problem, że pozornie dobry pomysł, i tu abstrahuję od tego, czy to dotyczy kwestii relacji płci, czy innej kwestii, pozornie dobry pomysł, gdybyśmy urzeczywistnieli go w pełni, pod każdym względem, zgodnie z jego wewnętrzną logiką, może doprowadzić do różnego rodzaju absurdów. I tu, przy tej okazji, dochodzimy do jednej z kluczowych nauk Piątej Księgi. Mianowicie właśnie tej nauki, iż wiedza i ideał wcale nie przekładają się automatycznie w praktykę. I tu pozwolę sobie wręcz zacytować zdanie tłumacza Alana Blooma, który bardzo celnie tłumaczy te kwestie. Połączenie filozofii a władzy politycznej jest rzeczywiście przypadkiem, czy też wręcz wypadkiem. Nic, co leży w naturze jednej ani drugiej tej rzeczy, nie prowadzi do ich połączenia w jedno. One czasami po prostu układają się ze sobą wspólnie. Nie ma żadnej takiej konieczności, iż człowiek, który urodził się królem, posiadać będzie talent jako filozof, ani też nie ma takiej konieczności, iż człowiek, który urodził się z talentem filozoficznym, zostanie królem miasta. To twierdzenie jest przykładem na to, co jest najbardziej fundamentalną różnicą pomiędzy myślą Platona a myślą oświeceniową, współczesną. Mianowicie dla nas, ludzi współczesnych, wiedza z konieczności prowadzi do władzy politycznej. Inaczej rzecz ujmując, im więcej wiedzy w danym społeczeństwie, tym szybciej, wedle współczesnych myślicieli, owe społeczeństwo powoli zostaje przekształcone w coś, co odzwierciedla wiedzę i ideały, które z tej wiedzy wynikają. Platon nie podziela tego poglądu. I rzeczywiście Bloom trafia w sedno. W tym dialogu z Piątej Księgi to sedno jest okazane, kiedy po przeprowadzeniu dowodu na to, że kobiety i mężczyźni są sobie równi, po opisaniu wspólnoty i wolnej miłości kobiet, mężczyzn i dzieci, wśród oczywiście obrońców, i po wywołaniu lawiny śmiechu, drwin i przykładów różnego rodzaju absurdów, do którego wprowadzenie w życie takiego pomysłu może doprowadzić, Sokrates przebija wszystko i postuluje rzecz, którą sam przyznaje, że to w pewnym sensie może zabrzmieć jako największy absurd wszechczasów.
Mianowicie Sokrates postuluje, że w sprawiedliwym mieście oczywiste jest, że władze, czyli już nie mówimy o obrońcach, tylko mówimy o rządzących, o władzy decydowania, o tym, kto podejmuje decyzje o tym, co się dzieje w sprawiedliwym mieście. Tu Sokrates mówi, że królami powinni zawsze być filozofowie. Dowód na tę tezę Sokrates przedstawia dosyć oczywisty i to nieco za pomocą geometrii. Mamy taką rzecz, która nazywa się kołem, czyli jest taka nazwa koło. Mamy definicję tej rzeczy jako coś, którego punkty graniczne znajdują się w równej odległości od środka. I mamy obraz tej rzeczy, którą matematyk jest w stanie narysować nam na kartce papieru. Natomiast w odosobnieniu nazwa koło nie jest kołem, definicja koła nie jest kołem i obraz, rysunek koła, niezależnie jak dokładnie rysowany, nigdy nie odpowiada definicji, a zatem sam też nie jest kołem. Koło nie istnieje w świecie fizycznym, ale jesteśmy w stanie za pomocą myśli matematycznej ogarnąć i tym samym brać udział w idei koła, który istnieje ponadczasowo. I wedle Sokratesa tak samo jest ze wszystkim. I filozofia jest tą nauką, która pozwala człowiekowi wyjść ponad, czy też poza samą nazwą, samą definicją, czy samym obrazem. I proszę tutaj zauważyć, że i nazwa, i tu już mówimy nie tylko o kole, ale o wszystkim. Nazwa jakiejś rzeczy jest pewnym świadectwem wiedzy, bo dokonaliśmy kategoryzacji, stworzyliśmy język. Definicja danej rzeczy też jest świadectwem jakiejś wiedzy, bo oto zdefiniowaliśmy jedną rzecz, ażeby odróżnić ją od innych rzeczy. Obraz również jest przykładem wiedzy, bo oto staramy się odzwierciedlić daną rzecz w sposób, czy też formę dla nas widoczną. Ale ostatecznie, jeżeli trochę się cofnąć i uznać, że nazwa, definicja i obraz są tak naprawdę tylko cieniem, i to marnym cieniem, autentycznej rzeczy, to one nie są wiedzą. One są złudzeniem wiedzy. I ktoś, kto je posiada, myśli, że czegoś wie, a tak naprawdę nie wie. A to, co wyróżnia filozofa od takiej osoby, jest, że filozof wie, że nie wie. Wie, że to, co tamci nazywają wiedzą, jest wyłącznie opinią. A to, co on nazywa wiedzą, jest rzecz, do której dąży i której nie może w pełni uchwycić. I tylko taka osoba, wedle Sokratesa, zdolna by była sprawować rządy w taki sposób, ażeby zapanowała sprawiedliwość. I teraz oczywiście to wywołuje olbrzymi śmiech, dlatego że kto jak kto, ale jest to niesłychane, ażeby postulować rządy filozofów. Nawet współcześnie, gdyby ktoś po prostu ograniczył się do postulowania rządy osób z doktoratami z filozofii, to już byłoby to nieco kontrowersyjne, ażeby nie powiedzieć zabawne, a konsekwencje takiego pomysłu, mówiąc łagodnie, byłyby różne.
Aczkolwiek oczywiście z drugiej strony sam doktorat, przynajmniej w świecie zachodnim, jest nazywany PhD, czyli doktorat filozofii czegoś. Na przykład doktorat filozofii medycyny, doktorat filozofii matematyki, czyli jest tutaj ten zalążek niby platonizmu, bo choć trudno by było się zgodzić z postulatem, że doktorzy filozofii mają rządzić, to większość ludzi raczej skłonna by była uznać, iż jeżeli ktoś jest uczonym, to powinien przynajmniej mieć jakiś wpływ na rządzenie. Ale oczywiście to jest nie do końca zgodne z myślą Platona, jak żeśmy zresztą usłyszeli w cytacie od Alana Bluma, bo dla Platona to, że ktoś posiada jakąś wiedzę czy jakiś tytuł naukowy, nie przekłada się na to, że dobrze będzie rządził. I oczywiście w ogóle cała współczesna organizacja nauki w ramach papierologii w pewnym sensie jest sprzeczna z największymi przedstawicielami filozofii, jakim chociażby był Sokrates, który w przeciwieństwie do sofistów, czyli nauczycieli wiedzy i niby mądrości, nie pobierał żadnych opłat, nie miał żadnych tytułów i nie roszczył sobie prawo do tego, ażeby mówiono o nim per na przykład profesor habilitowany, czy taki, czy inny. Po prostu był człowiekiem zwykłym, chodzącym po mieście, zadającym różnego rodzaju ciekawych pytań, poszukującym mądrości. I ten obraz Sokratesa jako filozofa, jeżeli przyjąć za prawdziwy obraz filozofii, prowadzi też do takiego wniosku, iż nawet jeżeli jest tak, że ażeby miasto było sprawiedliwe, powinni rządzić filozofowie, to który filozof przy zdrowych zmysłach w ogóle chciałby się zajmować polityką? Nie interesuje filozofa rządzenie nikim. Jest dużo ciekawszych zajęć dla filozofa, aniżeli rządzenie miastem. I przy okazji też oczywiście wraca pytanie, które było przedmiotem w poprzednich naszych odcinkach dyskusji pomiędzy mną a Daimonem. Mianowicie, czy obrońcy w takim mieście naprawdę będą szczęśliwi? Czy ktoś, kto żyje w takiej wspólnocie, nie ma własnej rodziny, jest w pewnym sensie doskonałym obywatelem, gotowym w każdej chwili umierać za miasto, czy taka osoba na pewno będzie szczęśliwa? Tutaj ta kwestia wraca oczywiście przy okazji postulatów równości mężczyzn i kobiet, w której rodzina w sensie nam znanym jest likwidowana na rzecz wspólnoty. I to pytanie w pewnym sensie pozostaje bez odpowiedzi, ale jakby my sami możemy sobie odpowiedzieć jako czytelnicy, że chyba... Znaczy ja myślę, że w świecie współczesnym raz na jakiś czas powstają takie wspólnoty, próbują powstać i wcześniej czy później są definiowane jako sekty. Tak. I sekta Bo się to jest tak forma. okazuje, że ludzie tam nie są szczęśliwi i na koniec są zniewoleni. No tak. I to jest właśnie, mi się wydaje, że to jest właśnie sedno nauki Platona. To znaczy Platon nie jest proponentem zbudowania kolejnej sekty. Platon po prostu chce nam pokazać, że idealizm ma z natury swoje granice. Tak? Że jest przepaść pomiędzy teorią a praktyką i że jeżeli mamy na poważnie uprawiać politykę, to nie można uprawiać ją za pomocą górnolotnych sloganów i haseł, czy górnolotnych ideałów moralnych,
które albo nie mają przełożenia praktycznego, albo jeżeli próbujemy je wprowadzić w życie, prowadzą do polityki sekciarskiej. Tak? Czyli zaprowadzają całe społeczeństwa w jakiejś mierze drogą sekty. I to jest nauka, moim zdaniem, Platona. I dlatego warto czytać Platona i warto czytać Państwa Platona. Tu nie chodzi o to, że z Państwa Platona dowiemy się, jak zbudować idealne miasto, w którym będzie idealna sprawiedliwość, idealna równość, idealna wolność. Tylko dowiemy się o tym, że natura ludzka jest tak skomplikowana, że jeżeli człowiek rzeczywiście ma taki cel, że chce być sprawiedliwy, cnotliwy i dobry, to musi dostrzec granice sprawiedliwości, cnoty i dobra. Dostrzec to, że przekraczanie tych granic może sprawić, że dążąc do sprawiedliwości czynimy niesprawiedliwość, że dążąc do maksymalnej cnoty stajemy się źli. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 5. księgę Państwa Platona. Bardzo dziękujemy i zapraszamy w przyszłości na kolejne odcinki. Dotarliśmy do półmety i jest to tym szczęśliwsza półmeta. Nie, to półmetka. Więc dotarliśmy do półmetka i jest to tym szczęśliwsza półmetka. Tak się nie mówi.